Konie w moim życiu były od zawsze. Swoją przygodę jeździecką rozpoczęłam już w wieku 6 lat, więc jako małe dziecko. I co jest piękne, ta przygoda trwa do dzisiaj. Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem hipologii i jeździectwa i bardzo cieszę się z tego, że dzisiaj swoją pasją jestem w stanie zarażać innych, również z ogromnym sukcesem. Konie na własnym podwórku mamy już nieco dłużej niż stajnie jako działalność usługową. No i kiedy te koniki u nas zamieszkały, zaczęli przychodzić sąsiedzi, zaczęli przychodzić ludzie tutaj z okolicznych miejscowości i często pytać nas, no czy byłaby może możliwość skorzystania z jazdy konnej, albo tak dosłownie, czy można się na koniu przejechać. Były to konie na własny użytek, w dodatku akurat były to jeszcze konie młode, dopiero przygotowywane do pracy z jeźdźcem. No nie było takiej możliwości, aczkolwiek dało taki sygnał do tego, no, że jest po prostu zapotrzebowanie, że ewidentnie jest nisza w tej kwestii w okolicy. W związku z powyższym zaczęliśmy szukać jakiegoś dofinansowania, środków, które umożliwiłyby nam założenie takiej działalności. No i okazało się, że jest akurat dofinansowanie do założenia działalności pozarolniczej i okazało się, że jesteśmy jak najbardziej pasującymi beneficjentami. Napisaliśmy projekt, no i nam się udało. Dzięki tym środkom udało nam się zakupić podstawę, czyli sprzęt do jazdy konnej, właśnie siodła, ogłowia, szczotki, czafraki i tym podobne. Również udało nam się zaadaptować budynek gospodarczy na socjalny, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci, w którym też można po prostu sobie pójść, odpocząć, usiąść przy kominku, napić się kawy, skorzystać z toalety, z szatni. Oprócz stricte jazdy konnej prowadzimy zajęcia dla najmłodszych dzieciaków, tak zwane kucykowe przedszkole, gdzie dzieci oczywiście też mają okazję przejażdżki na takim kucyku i podczas której także wykonują różne ogólnorozwojowe ćwiczenia, ale mają przyjemność przebywania z tym malutkim konikiem, dzięki czemu są to bardzo fajne też zajęcia sensoryczne. Mogą je dotykać, mogą głaskać, mogą się przytulać, zaplatać grzywę. Naprawdę niesamowitym jest obejrzeć, jak po kilku zajęciach takie dzieciaczki z pełną swobodą podchodzą do takiego, jakby nie patrzeć, dla nich dużego zwierzęcia. Ponadto mamy też inne zwierzaki, dzięki którym dzieci najczęściej z miasta, chociaż dzisiaj nawet dzieci mieszkające na wsi nie zawsze mają kontakt z tymi zwierzętami, które niegdyś były codziennością. Mamy owce, kozy, króliki, kotki, które mają takie łagodne usposobienie. Dzieciaczki naszych klientów uczą się też odpowiedzialności, nabierają takiej świadomości, jak wygląda opieka nad zwierzęciem, mogą tych zwierzaczków dotykać, mogą je karmić, nawet czasami prosimy, żeby one to robiły, żeby się, że tak powiem, obywały z takimi obowiązkami. Przez to tak naprawdę też poznają świat z innej strony, uczą się takiej wrażliwości nie tylko do człowieka, ale też do naszych braci mniejszych, czyli zwierząt, ale mają niesamowitą formę możliwości poznania samych siebie, nawet swojego organizmu, tak jak w stricte samej jeździe konnej, na przykład świadomości własnego ciała, motoryki własnego ciała, tak nawet w kontakcie z innym zwierzęciem. Jest to takie doznanie, którego nie są w stanie doświadczyć w żaden inny sposób. Zmieniamy nogę, baciki i już w lewo na drąż. Super. Dobrze, Nadia, cofaj łydeczki. Olcia, kłus. Płytka zewnętrzna woza. Głowa do góry, łokcie przed brzuszem. Super jest łączyć to, co się kocha, z tym, co się w życiu robi, ponieważ wtedy nie brakuje motywacji do pracy, którą na co dzień wykonujemy. No, dzięki pozyskanej dotacji udało nam się, tak powiem, ruszyć z kopyta i był to strzał w dziesiątkę, bo dzisiaj oprócz tego, że każdego dnia spełniamy swoje marzenia,
to myślę, że spełniamy też marzenia wielu, nie tylko dzieci, ale wielu osób, bo udało nam się w wiele różnych wydarzeń zaangażować także lokalną społeczność. Ludzie bardzo chętnie też podejmują współpracę z nami, udzielają się od takich malutkich, codziennych czynów, jak dzwonią i pytają, czy mogą przywieźć na przykład marchew dla koni, bo zbywa im po wykopaniu z ogródka, po organizacji jakichś większych wydarzeń, które staramy się tutaj co roku organizować, na przykład hubertusy, celem propagowania takiej tradycji nie tylko jeździeckiej, ale też tutaj lokalno-kulturowej. Także jest to też taki dosyć spory sukces i myślę, że dzięki temu te środki są wykorzystywane nie tylko przez nas, ale można powiedzieć, że przez większe środowisko, przez szerszą społeczność.